Siema, witajcie na następnej wyprawie, a dzisiaj odcinek dosyć tajemniczy i taki, o który nas prosiliście. Chodzi tutaj o Złoty Pociąg, 2025 rok i kolejne poszukiwania, a my zaraz wam przybliżymy tą legendę, więc zostańcie z nami. Czym tak naprawdę jest enigmatyczny Złoty Pociąg? Według legendy to niemiecki pociąg pancerny, który miał zostać ukryty przez wycofujące się niemieckie wojska na terenie Dolnego Śląska pod koniec II wojny światowej. Miał on liczyć nawet 150 metrów długości i przewozić niezliczone ilości kosztowności, zrabowanego złota, depozytów banków III Rzeszy, tajnych dokumentów czy nawet samej bursztynowej komnaty. Złoty Pociąg miał wyruszyć z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha i nagle zniknąć. W przeciwieństwie do węgierskiego Złotego Pociągu, który został odnaleziony w 1945 roku przez amerykańskie wojsko, wałbrzyski Złoty Pociąg jest poszukiwany do dziś dnia. Co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o kolejnych poszukiwaniach i zwrotach akcji, ale jak na razie nikt nie rozwiązał legendy Złotego Pociągu. Z racji tego, że w każdej legendzie ziarenko prawdy, musimy przenieść się do początku, czyli samej genezy Złotego Pociągu, czym był i skąd wyjechał, czyli właśnie Wrocław, w którym aktualnie się znajdujemy, niedaleko Starego Miasta. W momencie, kiedy nacierała na miasto Armia Czerwona, Hitler podjął decyzję o zamienieniu Wrocławia w miasto twierdzę. Wrocław miał być miastem twierdzą, czyli miasto Wrocław miało walczyć do ostatniego żołnierza i miało nie pozwolić na dalszy pochód Armii Czerwonej. No i tutaj musimy przejść w takim razie, w momencie, kiedy miasto miało się zamienić w miejsce militarne, czyli właśnie w twierdzę, czyli z założenia miało być właśnie doznać zniszczeń wojennych, nastąpiła ewakuacja właśnie dóbr, złota, kosztowności i obrazów. I tutaj właśnie jest ten element prawdy w tej legendzie. I tutaj musimy przejść do momentu ewakuacji tych kosztowności i zeznań świadków, o których właśnie wam opowiem. Musimy pamiętać, że ludzie lubią plotkować, lubią wyolbrzymiać niektóre rzeczy, które są usłyszane, więc przekazy ustne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, znajomym, w pewnym momencie potrafią być wyolbrzymiane, ale do tego również dojdziemy. Słuchajcie, sama geneza samych początków legendy o Złotym Pociągu można założyć, że bierze się właśnie z ustnymi, nieweryfikowanymi przekazami, ponieważ nie mają zaświadczenia w dokumentach o tym, że z Ministerstwa Finansów Niemiec pada rozkaz o zwożeniu wszelkich kosztowności, biżuterii i tak dalej do komendy głównej przy ulicy Podwale we Wrocławiu, tam gdzie się znajdujemy. I według tej legendy w podziemiach tej komendy w pewnym momencie znajdowało się aż 56 skrzyń z kosztownościami. Podczas tego odcinka wielokrotnie będziemy mówić o tym, że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. I słuchajcie, również z budynkiem komendy głównej policji przy ulicy Podwale we Wrocławiu to ziarenko prawdy też można odnaleźć. Pojawia się jeden konkretny trop, mianowicie w zeznaniach niejakiego Herberta Klose pojawia się informacja, że otrzymali oni rozkaz o wywiezieniu 1,5 tony złota właśnie z tej komendy, o której wcześniej mówiliśmy, o 56 skrzyniach. Podobno uczestniczył właśnie w procederze wywiezienia tej 1,5 tony złota właśnie z piwnic z tej komendy głównej. Podczas wywózki on stracił przytomność, więc dalszych losów tego złota on nie zna. Ale w międzyczasie trwały prace nad kompleksem Rize, więc po wojnie ludzie zaczęli łączyć ze sobą te kropki. Złoto, wywiezienie złota z Wrocławia, kompleks Rize, no ale wiadomo, to złoto jakoś z Wrocławia trzeba było wywieźć, także udajemy się na kolejne miejsce. Też tak mi się średnio chce wierzyć, żeby stąd akurat wywozili, bo musieli na ciężarówkach jechać na przykład na dworzec we Wrocławiu i stamtąd nagle pociągiem jechać do tego Rize, bo trochę bez sensu by to było, a bardziej przeładować to na pociąg od razu gdzieś i jechać już na przykład do Niemiec, tak, do III Rzeszy. No ale no, jako że jest to legenda, jedziemy na dworzec we Wrocławiu, aby opowiedzieć wam jeszcze, co tam mogło się dziać. Pociąg miał sens, bo wiadomo, że ciężarówki, konwój łatwiej było przechwycić, ale o tym opowiem wam więcej właśnie na dworcu. Pociąg mógł być punktem zborny, czyli w Wrocławiu masz kilka punktów, do których są zwożone kosztowności. Przykładowo tu jest zwożone w innym miejscu, jest zwożone w innym miejscu, jest zwożone i ciężarówki zwożone na dworzec ciężarówkami. Jeden duży pociąg wyjeżdża z Wrocławia już jako główny konwój. I tutaj ta teza właśnie z tym, że częściej z ciężarówkami, a część pociągiem, wtedy się klei. Poza tym przejazd ciężarówkami w momencie działań drugowojennych może było tyle niebezpieczne, że bali się taką ciężarówkę przechwycić łatwiej, a pociąg obrodzić. Tu już gdybanie staramy się uzasadnić logicznie właśnie taki sens wywiezienia pociągiem, złotym pociągiem z Wrocławia, ale ale to nie ma sens, jest, nie ma sensu, gdzieś jest jakiś, ale wróćmy właśnie do, może bardziej do faktów i legend. Całej historii.
Kolejnym punktem na naszej trasie jest dworzec główny we Wrocławiu. Ale czemu? Ponieważ znajdujemy się od komendy, w której było złoto jakieś 5 minut z buta, czyli logiczne by było to, że te ciężarówki z 56 pudłami, skrzyniami ze złotem i kosztownościami były przewiezione tutaj i stąd właśnie wyruszył złoty pociąg. Może niekoniecznie, ale no staramy się połączyć te kropeczki. Linią 274 następnie wyruszył w stronę Wałbrzycha i gdzieś na niej zniknął. Dlatego teraz wyruszymy dalej tą linią, aby zatrzymywać się w poszczególnych punktach, opowiadać wam dalej tą legendę, no i szukać tych miejsc i tych wykopalisk i tych wykopów, gdzie on rzeczywiście mógł wjechać i co rzeczywiście mogło się z nim stać. Złoto Reichsbanku właśnie, czyli pociąg pancerny, opancerzony, chroniony. I znowu tutaj przechodzimy do plotek. Ludzie coś widzieli, niewątpliwie, że widzieli na pewno pociągi pancerne, konwoje i tak dalej, ewakuacje, ruchy wojsk. No i później dopowiadali te legendy, albo prawdę. Nie wiadomo, może złoty pociąg istnieje, ale załóżmy, że opowiadali legendy, więc nawet mogli widzieć załadunek skrzyń, w skrzyniach mogła być amunicja, w części na pewno były jakieś obrazy ewakuowane z miasta, więc na pewno, ciężko mówić na pewno, ludzie na pewno widzieli coś, dodawali, każdy dodawał do opowieści coś od siebie i stąd mogła powstać legenda, że na przykład jeden pociąg miał jeden wagon właśnie przeznaczony na złoto, a z tego się robiło 150-metrowy pociąg. No i dojechaliśmy do Świebodzic. Ale czemu? Ponieważ już wcześniej wam mówiliśmy, że będziemy podążać szlakiem złotego pociągu, który właśnie biegnie przez te Świebodzice. Mianowicie naszym głównym celem jest 61 do 65 km, bo najprawdopodobniej jeśli coś było, to właśnie tam właśnie się te wszystkie rozwidlenia, tam mogą być właśnie różne rozjazdy, bocznice, w których był właśnie schowany dany pociąg. Ale przez to miejsce, jeśli taki pociąg wyruszył, na pewno musiał właśnie przejechać. Dlatego też tutaj jesteśmy. I właśnie z tego miejsca można również znaleźć świadków, którzy widzieli właśnie pociągi, które na początku były tutaj, przejeżdżały, ponieważ ewakuowano ludność, ale również tędy przejeżdżały pociągi, ponieważ ewakuowano broń i właśnie między innymi poszczególne skarby, takie jak obrazy, złoto i tak dalej, więc no legenda w dalszym ciągu się spina, a Świebodzice, cały ten dworzec i świadkowie tego wszystkiego właśnie jest jakby wplątana w to wszystko, dlatego tutaj też przyjechaliśmy. I tutaj też chciałbym zrobić pewne odniesienie, ponieważ większość relacji świadków odnosi się właśnie o trasie Wrocław-Świebodzice-Wałbrzych. Ale od tej trasy są pewne odnogi i właśnie to też niejako chcemy uświadomić, dlaczego Świebodzice. Zobaczcie, znajdujemy się przy dworcu w Świebodzicach, ale od Świebodzic odchodzimy do Zamku Książ. Od Zamku Książ, od Świebodzic też odchodzi trasa od Wałbrzycha. No i od Wałbrzycha jeszcze oczywiście odchodząc dalej odchodzimy do Rize, do projektu Rize. I tutaj musimy zrobić odniesienie, ponieważ wielu świadków bądź legend twierdzi o tym, że po pierwsze w tej całej zawierusze wojennej, czyli właśnie w ucieczce ludzi, właśnie przy transportach, czy przy ewentualnym całym chaosie drugowojennym, jeden z transportów mógłby się zagubić. A mianowicie gdzie? O dalszych oficjalnych poszukiwaniach przejdziemy dalej, ale są to właśnie legendy. Według niektórych legend pociąg został przeniesiony na wąskotorową kolejkę przerzuconą pod właśnie podziemia Zamku Książ w Rize. Jedziemy na kolejne legendarne miejsce na Dolnym Śląsku, czyli na Zamek Książ, ponieważ według legend również tam widziano, bądź zakładamy, że tam był, także jedziemy sprawdzić, czy aby tam na nas nie czekał. Słuchajcie, jesteśmy w trasie, szukając złotego pociągu, ale właśnie słowo klucz, jesteśmy w trasie. Jeżdżąc nasze urbexowe trasy, nieraz pewnie zauważyliście, że niestety pijemy dużo energetyków. Ja osobiście nie jestem fanem energetyków, nie lubię ich smaku, ale czasami ten zastrzyk energii jest potrzebny. Znaleźliśmy za to małe rozwiązanie, czyli Holi. Holi jest zdrowszą alternatywą dla typowych energoli, ale nie tylko, bo w zestawie mamy na przykład wersję nawadniającą, czyli właśnie taki izotonik, albo mrożoną herbatę, kiedy po prostu chcemy sobie jakieś zrobić fajne picie. A z takiej puszeczki mamy 50 napoi. Po przeliczeniu taki jeden napój kosztuje wtedy 3 zł. Matematykę zostawiam wam. 50 napoi z takiej puszeczki, mniej śmieci, tańsza, ekonomiczniejsza wersja. Holi jest oczywiście partnerem dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, dla każdego, kto chciałby spróbować, jest przygotowany zestaw startowy. Wszystkie niezbędne informacje są w opisie tego filmu, ale ważna rzecz, ponieważ Holi jest tak pewne tego, że ten produkt wam zasmakuje, że możecie zamówić taki zestaw startowy, spróbować takiej saszetki. Jeżeli wam się coś nie spodoba, możecie odesłać to do Holi i otrzymać zwrot pieniędzy oczywiście po wypiciu określonej ilości. Wszystko w opisie filmu. My testujemy Holi i idziemy w krzaki szukać złotego pociągu. Idziemy w krzaki. Znajduje się na skale, spójrzcie, pode mną
No jest duża przestrzeń. A tutaj można mieć lęk przestrzeni, ale za to za moimi plecami pięknie majaczy tutaj Zamek Książ. Starałem się zrobić jak najlepsze ujęcie. Nie ze tarasu widokowego, który jest koło mnie, bo jest tam bardzo dużo osób, a tutaj mam spokój i mogę wam powiedzieć co nieco na temat Zamku Książ i legendy o Złotym Pociągu. Mianowicie krążą legendy, że od 61 do 65 km właśnie gdzieś tutaj znajduje się bocznica, w którą wjechał właśnie ten mityczny Złoty Pociąg i właśnie tam zostały odczepione wagony. Następnie one wjechały pod Zamek Książ, który znajduje się tutaj, i pod tym zamkiem było to wszystko przeładowane na kolej wąskotorową, przetransportowane pod Zamek Książ i następnie legendy jedne mówią, że dalej do kompleksu Rize, ponieważ one były połączone tunelami, co raczej nie jest prawdą. Ewentualnie stamtąd, gdzieś tam te wagony po prostu zostały schowane, to jest kolejna sprawa. A trzecia to właśnie stąd dalej można było ciężarówkami przewozić skarby. Niemniej jednak jest to jedna z legend, o której wam opowiadamy. Kolejna jest taka, że tych bocznic na tych 65 km i od 61 do 65 było sporo, więc tak naprawdę nawet można powiedzieć, że są mieszkańcy, chociaż zeznań pana Edwarda Zbierańskiego, który mówił, że pod koniec wojny widział Niemców oraz więźniów, którzy coś w jakimś zboczu chowali. Można powiedzieć, stworzyli dziwny nasyp, a następnie to wszystko starali się ukryć w taki sposób, no żeby nikt tego nie znalazł. No i takich miejsc jest parę, takich mitów jest wiele. Wiadomo, że żadnych dokumentów na ten temat nie ma, bo wszystkie, które by były, zostały zniszczone. Wszyscy ludzie, którzy to robili, zostali unicestwieni, więc tak naprawdę to wszystko są spekulacje, a my staramy się to wszystko odkryć. Jak chociażby Złoty Pociąg 2025, który już w tym roku tak naprawdę od kwietnia zarejestrował chęć poszukiwań, dalszych poszukiwań i twierdzą, że znaleźli miejsce, w którym mogą być te różne wagony. Mam nadzieję, że im się uda coś znaleźć, że dzięki temu ta legenda ciągle żyje i tak naprawdę ciągle ludzie tutaj przyjeżdżają, ponieważ jest to mroczne, tajemnicze i nigdy nie wiadomo, może ten pociąg gdzieś jest. Niemniej jednak dalej ruszmy właśnie w stronę Złotego Pociągu, poszukiwań, bo mamy jeszcze parę fajnych miejsc do pokazania wam. No i przede wszystkim musimy je wszystko odwiedzić, abyście wiedzieli i mogli tak naprawdę mieć takie kompendium wiedzy w tym jednym filmie, czy rzeczywiście sądzicie, że on może gdzieś tu być, czy rzeczywiście może być to bardziej legenda pisana przez wieki, ponieważ no, wydarzenia ku temu były przychylne, aby powiedzieć, że taki Złoty Pociąg gdzieś może tutaj w jakichś sztolniach, górach czy nasypach dziwnych być. Ale nastają czasy powojenne, zawierucha powojenna i ogólne zamieszanie, ale tutaj na scenie pojawia się kolejny, jeden z kluczowych świadków, dookoła których tworzy się cała legenda związana z Złotym Pociągiem, a mianowicie należy tutaj wspomnieć o Tadeuszu Słowikowskim, czyli emerytowanym górniku, który, jak twierdzi, otrzymał mapę topograficzną z 1928 roku od niemieckiego zawiadowcy stacji Wałbrzych-Szczawienko, na której aktualnie się znajdujemy, i dzięki tej mapie oraz fotografii zamaskowanego domu na podstawie tych dowodów zaczął kompletować dokumentację właśnie związaną z Złotym Pociągiem oraz tworzyć taką szeroko rozumianą topografię terenu. Pan Tadeusz Słowikowski twierdził również, że 5 maja 1945 roku Niemcy, przejeżdżając przez Wałbrzych, nakazali mieszkańcom zasłonić okiennice, tak aby nie było widać tego przejazdu. Oczywiście można to traktować z przymrużeniem oka i miejską legendę, ale kontynuując właśnie, czemu ten Niemiec miał mu dać taką mapę? Przecież paradoksalnie to była najcenniejsza rzecz, jaka istniała. Miało to być na zasadzie podzięki za uratowanie życia. Właśnie Niemiec o nazwisku Schulz podał mu tą mapę i podobno podał mu konkretne namiary, gdzie miał się znajdować zamaskowany właśnie pociąg. Resztę życia niejako można powiedzieć, że poświęcił właśnie na poszukiwaniu topografii, ale właśnie na kolejne etapy robią się o tyle ciekawsze, ponieważ im dalej w las, ta legenda rozszerzała się i zataczała coraz szersze kręgi i niejako na uwiarygodnienie nawet można powiedzieć, co też pana Słowikowskiego utwierdziło w przekonaniu, było śledztwo UB związane z tak zwanym Złotem Wrocławia i tam w protokole po raz pierwszy napisano właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, sentencję o Złotym Pociągu, coś takiego, i to utwierdziło go w przekonaniu, że rzeczywiście warto czegoś szukać, bo skoro aparat państwa się tym interesuje, to niejako potraktował to jako potwierdzenie, a lokalne media też zaczęły łączyć kropki i ta legenda zaczęła rozbrzmiewać właśnie po całym Dolnym Śląsku. Ale sprawa zaczęła się robić naprawdę poważna w latach 70., kiedy zainteresowało się tematem państwo, a mianowicie pewna komórka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu założyła
teczkę o nazwie Skarb Rize, założoną przez Stanisława Siorka, który był zaangażowany w temat od lat 60., ponieważ od lat 60. zbierał wszelakie plotki związane właśnie ze złotem Wrocławia, ze złotym pociągiem i tak dalej, ale to nie były tylko plotki, ponieważ on zbierał również dane z kwerent właśnie dolnośląskich, a dodatkowo zbierał zeznania Niemców właśnie wysiedlonych właśnie z tych terenów. No i w momencie, kiedy zaangażowało się w to służby, to niejako SB zaczęło trzymać pieczę nad tym tematem i w momencie, kiedy SB się tym zajęło, to przeszliśmy od miejskich legend do prawdziwych poszukiwań. Wyników śledztwa SB nie upubliczniono, co tylko podsyciło te legendy, więc ludzie zaczęli plotkować jeszcze bardziej i w 1977 roku wraca na scenę Tadeusz Słowikowski, który uzyskał od miasta Wałbrzych pozwolenie na kopanie właśnie na nasypach kolejowych wzdłuż linii kolejowej w Wałbrzychu. To pierwsze państwowe, nazwijmy to w cudzysłowie, kopanie staje się legendą w samym sobie, podsyca kolejne legendy. I według niektórych oczywiście znowu zostało coś utajnione, albo SB wywiozło wręcz wyniki właśnie tych prawdziwych odwiertów i zachowało je dla siebie. Następnie Słowikowski w następnych latach chciał wejść do niektórych kopalni, żeby od drugiej strony zacząć poszukiwać tego właśnie magicznego pociągu. Tylko nie otrzymał pozwolenia właśnie od jednego z KC PZPR. Co? Niejako utwierdzało w przekonaniu, że skoro KCPZPR nie pozwala na szukanie tego złotego pociągu, a wcześniej SB podobno zabierało właśnie wyniki kopań, było samo w sobie tezą potwierdzającą to, że SB coś wie, ale nie pozwala szukać dalej, ponieważ nie chce, żeby to odnaleziono. To oczywiście krążyło w sferze legend. Przy oficjalnych poszukiwaniach aparatu służb bezpieczeństwa, gdzie rzeczywiście była teczka, były te poszukiwania i tak dalej, legendy podsycały, państwo tego szukało, no ale wynik znacie. Pociągu nie znaleziono. Cała ta historia zatacza krąg w 2015 roku, kiedy na nowo wypływa temat złotego pociągu, a mianowicie jest sierpień, kiedy to pan Koper składa wniosek o możliwość poszukiwań i wykopów tutaj właśnie odwiertów, aby znaleźć i stwierdzić, czy złoty pociąg rzeczywiście się tutaj znajduje. Złoty pociąg to oczywiście przenośnia czymś nieokreślonym, metalowym pod tym nasypem. Pokazując skany z właśnie georadaru, wiceminister kultury tamtego ówczesnego czasu stwierdza, że na 99% znaleziono tutaj w tym nasypie jakiś obiekt. Odkrywcy występują w telewizji informacyjnej, gdzie pokazują kolorowy skan GPR z konturami obiektu oraz deklarują, że mają sponsorów na ewentualne szukanie właśnie tego obiektu. Żandarmeria wojskowa razem z psami przeczesują 65 kilometr pod względem tego, czy nie ma tutaj przypadkiem jeszcze jakichś niewybuchów, materiałów wybuchowych z czasów II wojny światowej albo chwilę po niej, ponieważ jak wiecie, już opowiadaliśmy w legendzie, no to było parę takich wzmianek i informacji, że jeśli coś tutaj jest, to najprawdopodobniej Niemcy i pracownicy przymusowi zaminowali to, aby do środka się nie dostać. Wyniki Akademii Górniczo-Hutniczej świadczą o jednym, że może być tutaj jakaś pustka. Niemniej jednak chwilę później stwierdzają, że to wszystko może być anomalią geologiczną i niekoniecznie pod tym nasypem może być jakiś pociąg. Odwołanie od decyzji AGH. Od 23 do 24 czerwca wojewódzki konserwator zabytków wydaje zgodę na odwierty oraz przekopy. Od 12 do 15 czerwca cały ten teren jest ogrodzony i zaczynają się prace. To właśnie ten moment, o którym mówił cały świat. Al Jazeera, BBC, CNN, wszyscy mówili o złotym pociągu. Dzięki panu Koperowi. To właśnie tutaj cały świat był skupiony właśnie na tym miejscu, na tych krzakach, ponieważ wszyscy myśleli, że jest tutaj złoty pociąg. Pan Koper nadal się nie poddaje, ponieważ w dalszym ciągu twierdzi, że gdzieś on tutaj jest, ale udało nam się z nim spotkać. Posłuchajcie wywiadu. 2015 rok to w ogóle jest temat do szerszej analizy. Ja rozmawiam o tym, co jest teraz tutaj, które badania są już przeprowadzone, które są już zrobione, które mamy. Od 3 lat praktycznie przeprowadziliśmy badania na 22 poletkach badawczych. No wszystko mamy stwierdzone, łącznie i potwierdzone odwiertami rdzeniowymi, które nam pokazują wyraźnie, że jesteśmy w tunelu. Czyli pan jest pewny tego, że tam jest coś? Czy to jest złoty pociąg? Nie, ja nigdy nie mówiłem o złotym pociągu. Jeżeli prześledzicie
moje jakieś wywiady czy wypowiedzi, nigdy nie było z mojej strony słowa o złotym pociągu. Zawsze mówiłem, że to jest pociąg pancerny albo dozbrojony pociąg sztabowy. No tak, ale można powiedzieć, że coś takiego, No. gdybyśmy odkryli, to nadal jest złoty pociąg. Nadal złoty pociąg, to się zgadza. Wiem, że jest tunel. Widzę go na 3 badaniach w 3 różnych miejscach. I mamy tunel, to na pewno. A czy jest coś w tym tunelu? Ja nie jestem radiestetą, mentalistą, żeby No tak, czyli teraz wiadomo, że różdżką jest. gonić i mówić, że tam jest 3 wagony, czy tam 10, czy takie szerokie, takie długie i tak dalej. Tak, a pan powie, jaki jest kolejny krok w takim razie, jaki wiadomo, że ten tunel jest? Czy pan musi teraz zebrać fundusze na ten... Teraz szukamy sposobu, żeby prawnie to wszystko ogarnąć, bo mamy naprawdę pod górkę z tego względu, że rosną tam drzewa. Aha. Musimy wyciąć 4 drzewa. Żeby wyciąć 4 drzewa, to muszę zmienić sposób zagospodarowania działki leśnej albo wyłączyć ją z produkcji leśnej na okres, dajmy na to miesiąca, albo roku, albo 2. I muszę to, wyłączenie, żeby zrobić, może zrobić tylko minister. Ale żeby minister mógł to zrobić, musi być plan zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Normalnie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek leśnych nie ma, no bo jest las. No tak, no czyli to Nie jest ma, dosyć... więc teraz gmina Wałbrzych, łącznie z prezydentem i z radnymi, musi uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. No tak, czyli to jest walka z wiatrakami trochę, prawda? Plan zagospodarowania przestrzennego, a jak się zrobi plan zagospodarowania przestrzennego, będzie można wystąpić do ministerstwa o czasowe wyłączenie działki z produkcji leśnej. Czyli złoty pociąg 2060. Tak, w takim razie życzymy wszystkiego co najlepsze i oby badania, które pan przeprowadza, no, przyniosły jakiś efekt i żeby coś tam w końcu coś tam było, żebyśmy coś znaleźli. One są przeprowadzone, efekt jest na papierze. Tylko, że chodzi o efekt, żeby można było to dotknąć namacalnie, że wejść tam i to dotknąć. No to I to panu to jeszcze życzymy. poczekamy. Niestety. Ale słuchajcie, opowiadamy wam oczywiście o najgłośniejszych nazwiskach związanych z tematem złotego pociągu. Tych ludzi było wiele, wiele więcej. Niektórzy byli anonimowi i ich, mówiąc wprost, nie znamy, ale chcielibyśmy, abyście posłuchali naszego kolegi Leona z kanału Wyprawy Leona, który jest zaangażowany w temat od wielu, wielu lat. Widziałem, że napisałeś na forum Złoty Pociąg 2025. Chciałeś się skontaktować z tymi ludźmi. Tak. Udało ci się to w końcu, czy nie? Tak, okazało się w ogóle, że mam tego pana znajomych. O! I nawet pisaliśmy kiedyś. Tak, faktycznie. Pojawił nam się teraz Złoty Pociąg 2.0, można powiedzieć. Nowa ekipa, kompletnie niezwiązana z panem Piotrem, czyli z tematem Złotego Pociągu z roku 2015. No i faktycznie są plany takie, żeby znowu ruszyć z tym tematem, troszeczkę w innym miejscu, przy trochę innych metodach badawczych. Skontaktowałem się tutaj z osobą, która faktycznie ma fanpage na Facebooku i będzie chciała po prostu ruszyć znowu ze Złotym Pociągiem. Niestety, no wstępnie nie udało się nam umówić na wywiad, więc cały czas się staram. Ale powiedz mi, oni po prostu nie chcą się pokazać, czy bardziej chodzi o to, że nie chcą tego na razie rozgłaśniać, bo nie mają co pokazać? No jednak Tak wiesz co, wydaje mi się, że jednak ta druga opcja. Mi się Aha. wydaje, że oni na trochę więcej liczyli. Boją się, że przepalą po prostu Tak, temat. oni sami też o tym wspominali, że nie chcą wyskoczyć, nie chcą się wyprztykać ze wszystkiego. No mają w planach oczywiście wykonanie tych prac inwazyjnych, ale na ten moment nie dostali na nie zgody. No i tutaj od razu dodajmy, że mamy już sierpień, a oni do końca lipca chcieli zrobić konferencję prasową, której też nie udało się zrobić. A powiedz mi, czy ty będziesz uczestniczył w tym? Czy jest taka szansa, że u ciebie na kanale Wyprawy Leona zobaczymy odcinek od Złoty Pociąg 2.0? Wiesz co, jeżeli będzie taka szansa, jeżeli będą wykonywane jakiekolwiek prace, to z pewnością tak, bo jeżeli skoczymy do tego roku 2015, kiedy po raz pierwszy pojawił się temat do tego pociągu, no to ja byłem jedynym chyba twórcą internetowym, jedynym youtuberem, który tak naprawdę dzień w dzień relacjonował te wszystkie prace. Byłem tam na miejscu i starałem się to wszystko robić w miarę rzetelnie, no bo media takie ogólnopolskie to wiecie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Ja tam byłem cały czas, dokładnie powstała cała seria filmów, 1 500 000 wyświetleń. Wiem, że przy waszych wyświetleniach to jest
nic, ale dla mnie no temat... Zależy na który rok patrzymy, spokojnie. Tak, ale temat Złotego Pociągu to naprawdę było coś, co mnie bardzo mocno wciągnęło. A powiedz mi, sam Złoty Pociąg, bo my razem byliśmy i w Rize, w różnych kompleksach, targałeś nas po różnych sztolniach i tak dalej. Powiedz mi, czy twoim zdaniem w ogóle istnieje taki enigmatyczny stwór jak Złoty Pociąg? Wiecie co, no na logikę można powiedzieć, że w zasadzie nie, ponieważ na początku, kiedy próbujemy, nie wiem, ewakuować jakieś dobra, jakieś kosztowności z oblężonego miasta, no to raczej nie robimy tego przy pomocy kolei, ponieważ kolej, a w zasadzie torowisko bardzo łatwo zniszczyć. Jakiś saper, jedna bomba i tak naprawdę pociąg wypełniony jakimiś kosztownościami stoi w miejscu, więc jeżeli już, no to pewnie przerzuciłbym to wszystko na ciężarówki i wówczas taki pociąg, taki skład ewakuował różnego rodzaju kosztowności. Natomiast sama historia o Złotym Pociągu i jego w ogóle fakt istnienia, no to już wiemy, że to troszeczkę było napompowane sztucznie i też takich swoich źródeł wiem, że nie było osoby, która potwierdziłaby istnienie tego Złotego Pociągu, więc troszeczkę co niektóre osoby połatały niektóre fakty, no i na tej podstawie w ogóle powstała historia Złotego Pociągu, nie? Możesz mi obiecać jedną rzecz? Mogę. Że dowiemy się jako pierwsi, że on istnieje, jeżeli go rzeczywiście znajdziesz? Nie, że musimy, wiesz, tylko napiszesz na Facebooku do mnie: Kuba, on naprawdę istnieje. Najpierw się dowie żona. A potem urząd skarbowy. Nie, to sobie wyślę ci zdjęcie z jakiegoś egzotycznego kraju i tam sztabki z tyłu. Nie, no okej, możemy się tak umówić, jak najbardziej. Wbijajcie na kanał Wyprawy Leona. Jeżeli rzeczywiście będzie pociąg, to będzie pierwsze rzetelne źródło informacji na YouTubie. Dokładnie Dzięki tak. wielkie, a my lecimy z tą wyprawą dalej. Słuchajcie, jako że jesteśmy na dole pomiędzy tymi dwoma nasypami, no to wejdziemy na górę, tam gdzie jeszcze nie byliśmy, aby zobaczyć, czy w ogóle są jeszcze jakieś ślady po tych wykopkach z 2000 już w sumie 16 roku. Jak gazela! Gorączka złota cię ciągnie! Ajajajajaj. Co znalazłeś? Tak, to jest tutaj. Tam są tory, no i to jest ten nasyp, więc to tutaj właśnie prowadzono te prace. Legenda o Złotym Pociągu wiecznie żywa. No my jesteśmy na rynku w Wałbrzychu, dlatego może być trochę głośno, ale mamy 2025 rok, poszukiwania nie tyle nie ustają, co trwają dalej. Zgadza się, mianowicie grupa Złoty Pociąg 2025 już od kwietnia złożyła informację, że znaleźli ten Złoty Pociąg, tylko muszą dostać zgody, aby zacząć go szukać. A my, jako że jesteśmy na tym rynku, to chcielibyśmy powiedzieć, że serdecznie za nich trzymamy kciuki. Niestety nie udało nam się z nimi przeprowadzić wywiadu, mimo to, że bardzo chcieliśmy. No niemniej jednak zobaczymy, co odkryją. No i co? Do zobaczenia Na następnej wyprawie. Dlatego było tak głośno.